Witam. Dzisiaj zajmę się renowacją szafki, którą przyniosłam ze śmietnika. Tutaj miałam właśnie to, co na dole widzicie. To szafkę tu już miałam, ale stwierdziłam, że ta szafka będzie mi się nadawała do przechowywania moich drobnych rzeczy, które na pewno będę wykorzystywać na co dzień. To są koronki, guziczki, farbki i tak dalej. Szafka taka nadstawna, witrynka, nie jest nowa oczywiście, w środku jest jeszcze półka, ale szyba żadna nie pociaskana, jest tylko tutaj pobrudzone, takie trochę przetarcie, ale przecież to dla mnie nic. Ja ją pierwsze co zrobiłam, to umyłam, wysuszyłam i postawiłam w swojej pracowni właśnie na tą szafkę. I teraz mam zamiar zupełnie ją odnowić. Co z tego będzie, to Wam pokażę później. A teraz zaczynam. Zabieram się do pracy, zakładam rękawiczki i zaczynam pracować z tą szafką. Pierwsze co zrobię, to właśnie największe pobrudzenie, bo ja nie chcę jej całej malować. Nie, ona nawet dobrze, że ona jest taka przetarta, ale ta najgorsze pobrudzenie muszę odnowić. Dlatego tutaj jest ładnie przetarta, mi się to bardzo podoba i właśnie mam farbę strukturalną i chcę tylko odnowić te miejsca, które mi nie odpowiadają. Właśnie w ten sposób zrobię to kilkakrotnie i te brudy pokryję. Bo tak jak powiedziałam, te przetarcia, to nawet gdyby ich nie było, to musiałabym zrobić. Więc najpierw odnowię te brudne miejsca i później pokażę, co to będę robić z tym dalej. Na razie muszę przypilnować, gdzie jest takie największe pobrudzenie i to zrobić w całej szafie. Jak mi to ładnie wyschnie, to zrobię to jeszcze raz. Pierwsze tak z większego odnowię w tych miejscach, które najbardziej brudne, tak jak powiedziałam. Dam to wyschnąć i później jeszcze raz powtórzę. Ale nie będę całej szafy robić, bo nie chcę. Ja chcę, żeby ona była taka właśnie przetarta. Tą dolną półkę, która jest taka pobrudzona, pofarbowałam tylko tutaj front, natomiast półkę nie będę malować, niech zostanie tak jak jest, ja chcę ją zakleić. I do tego zastosuję technikę decoupage, za chwilę Wam pokażę. No i teraz zobaczcie, znalazłam takie serwetki, w sumie mam ich różne, ale wybrałam właśnie taką, pasuje mi. Ją trzeba teraz odwarstwić, tylko wykorzystujemy tą najcieńszą, tą ostatnią warstwę, którą przykleję prosto na tą półkę, na tą szafkę. Wykorzystuję do tego klej do dekupaża i będzie ustrojona moja szafka. Zobaczcie, piękna będzie półeczka, nie muszę ją farbować jeszcze raz, ani nic,
A właśnie kiedy mąż przyszedł i mi powiedział o tej szafce, że stoi u nas na wystawce na podwórku taka szafka, to poszłam zobaczyć i właśnie od razu postanowiłam, że ją przyniosę tutaj i zrobię. On biedny za głowę się złapał, mówi nie, 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 to tylko do wyrzucenia, to się nadaje do garażu najwyżej, nie. Ale mówię trudno, już mi powiedziałeś, więc nie ma odwrotu, zaczynam robić tą szafę. No i ją zrobię. Klej wykorzystuję taki, pokażę Wam, biały i zawsze go wykorzystuję zresztą do robienia takich rzeczy dekupażu i postanowiłam, że to zrobię, więc on od razu w panice, ale kochane, jak ja to skończę i później pokażę w całości, to na pewno się uspokoję, bo na razie jest w szoku, jest cały rozstrojony, bo żona już znalazła jakąś robotę, ale wiecie, że lubię ręcznie robić różne rzeczy i dawać drugie rzeczy starym życiom. Więc w tej szafce jest tak piękna witrynka, że ja ją zrobię i będę na pewno się cieszyć i korzystać. Teraz właśnie tą serwetę muszę tutaj położyć klej i przykleić, bo nie na klej, czyli składamy na sucho i na wierzchu przyklejamy tym klejem. To co nadmiar, to trzeba odciąć, a chyba odetnę od razu, bo to nic nie szkodzi. Zaraz odetniemy. No tak. Zobaczę ile muszę tutaj odetnąć. Tyle. Można oderwać, ale nie chce mi się, więc ja sobie tu odetnę. Ten kawałek nie wyrzucajcie, jeżeli robicie takie rzeczy, bo zaraz w następnym miejscu tak samo przyjdzie. Chodzi nam tylko o kształt tych kwiatków, które wykorzystamy do tego wzoru. No i dziewczyny, pierwsza półeczka już jest oklejona, tak jak mówiłam. Nie wiem, czy widać, ale chyba widać. No i to teraz musi oczywiście wyschnąć. Później się odszlifuje to wszystko i później lakieruje się. Ale na razie kontynuuję naklejania tych miejsc, które chcę. Czyli generalnie tak będzie wyglądać wewnątrz moja szafka. Teraz biorę inną serwetkę, znalazłam taką i chcę właśnie w tych miejscach, gdzie mówiłam, że takie poszarpane, ale jest odrestaurowane już. Chcę wykorzystać te serwetki i nakleić, tylko że żeby to przykleić, dziewczyny, to muszę końce poszarpać, czyli nie nożycami, tylko o tak powycinać, żeby to wyglądało naturalnie, ładnie. Zaraz to porwę, pokażę Wam jak to wygląda i nakleję na zewnętrzną, na front tej szafki, tak właśnie, żeby
I muszę jeszcze raz klejem na wierzch jeszcze raz to nakleić. Lakierem dopiero za trzecim razem, więc najpierw musimy całą tą naszą naklejaną serwetkę wzmocnić klejem. No i все zostawiamy. Musi wyschnąć jeszcze raz wszystko i dopiero później można pokryć to lakierem. No i teraz zobaczcie, to już wyschło drugi raz, lakierem jeszcze nie pokrywałam. I teraz widzicie wyraźnie kontur tej naklejanej serwetki. Ja mam taką farbę, kryształ, ona daje objętność i chcę w tych miejscach zrobić tak, żeby to jakby było 3D, czyli nie płaskie, tylko takie struktury nadać. Wezmę tą farbę, ona później wyschnie i połączę właśnie w ten sposób, widzicie, tak, położyć tej farby tak grubo na sam koniec, żeby ona dała taką strukturę objętności. Tak chcę zostawić, żeby to tak wyschło. I później jak pokryję to lakierem, to właśnie tych granic już nie będzie widać, będzie to ładnie wyglądać. Mi się to przyszło do głowy, że mogę wykorzystać właśnie ten kryształ, tę strukturalną farbę, żeby zrobić właśnie w ten sposób i tak zrobić. Nie wiem, czy Wam widać, ale mam nadzieję, że widać, że tworzy to iluzję 3D. Słuchajcie, nie ma jakichś przepisów konkretnych na zrobienie dekoru. Bo tak jak mówię, no oczywiście jakieś tam pytania techniczne zawsze mogą być i to najczęściej to się wiąże konkretnie z rzeczą, którą robimy. Natomiast co dotyczy dekoracji, dziewczyny, no przecież nie ma ograniczeń. Możemy robić to, co tylko nam do głowy przyjdzie, kto nam broni, możemy wykorzystać to, co jest pod ręką, jak zwykle, no ja mam te farby akurat strukturalne, no to ich wykorzystuję. A nie macie, no to robicie co innego, ale generalnie, żeby Wam się chciało to robić, oczywiście to zajmuje jakiś czas, natomiast później przyjemność i satysfakcja, którą mam po skończeniu takiej dekoracji, no to jest bezgraniczna radość i przyjemność, więc zawsze mówię, że się opłaca to robić, bo robimy to po prostu dla przyjemności, dla swojej radości. W ogóle twórczość sprawia nam radość i robi nas bardziej szczęśliwymi, także proszę to spróbować, jeżeli jeszcze nie zajmowali się żadną twórczością, zaraz sekundę. Więc jeżeli jeszcze nikt nie robił czegoś takiego, to spróbujcie. Wiecie, że ja mam kanał, który ma nazwę Zrobiono Ręcznie OLM. I to nie znaczy, że tylko szycie, bo kto otwierał właśnie opis mojego kanału, to na pewno przeczytał, że ja zajmuję się właśnie artystyczną dekoracją różnych rzeczy, nie tylko szycie, ubranie, tylko wszystko co mi popadnie pod rękę, lubię to robić. Lubię na przykład dekorować domowe jakieś rzeczy, nie wiem, w kuchni, jakieś słoiczki, jakieś wazoniki. Czyli robię to, co mi po prostu przyjdzie do głowy, co moja dusza pragnie w tym momencie, no to ja otwieram i biorę, co tam potrzebuję, na bieżąco zaczynam to robić. Sprawia mi to przyjemność, radość, a poza tym, jeżeli ktoś ma coś do pokazania i podzielenia się, to dlaczego by miała Wam nie pokazać, jak to zrobić i być może ktoś z Was zastosuje podobne techniki, czemu nie.
Także dekoruję wszystko, co się da, co mi popadnie pod rękę. Dziś tego, co mi się popadnie pod rękę. I Wam to samo radzę robić, bo nie wiadomo, co w życiu czasami nam się przyda do zrobienia, do dekoracji pewnych rzeczy, do ustrajania naszego domu, naszych ubrań, kreacji, wszystkiego. Ja robię te rzeczy, które szyję i pokazuję Wam na kanale, to też robię praktycznie z niczego, z tego, co jest. To jest, zajmuję się recyklingiem, czyli rzeczy, które jedna by wyrzuciła dawno na śmietnik, no to ja tego nie robię. Ja lubię przerobić i zrobić z nieaktualnej już rzeczy, nieciekawych. Tak to wygląda, zobaczcie. No dosyć ładnie. I teraz tutaj jeszcze jeden fragment skończę. Jeszcze ten fragment i później pójdę na tą stronę, ale już pokazywać Wam wszystkiego nie będę. Najważniejsze, że już wiecie, w jaki sposób to robię. Teraz ładnie widać, właśnie widzę, że ładnie odbija właśnie światło na tyle, że widać, jak to wygląda, więc tak dziewczyny. Wyschło to już ładnie, widzicie? Zaschło. Tak dookoła takie nabrało objętności. I teraz to wszystko pokryję lakierem. I wszystko pokryję lakierem. Nie musi być grubo nakładane, szybciej wyschnie, bo i tak będę drugi raz to robić. Więc najpierw cieniutko robimy i po wyschnięciu zrobię to drugi raz. Środek już mi wyschło wszystko i pokryłam to drugi raz klejem, tak jak wszędzie, i lakierem. Już jest wyschło, no ale tak już prawie gotowe, ale jeszcze nie mogę kłaść, musi to tak dojrzeć, jak to się mówi, ale generalnie szafka jest zrobiona tak, jak chciałam. Szafkę skończyłam, pokażę, jak ona ładnie się dopasowała do tych moich rzeczy z pracowni. To teraz ładnie poukładam wewnątrz, pod szybą. No i tak wygląda teraz moja witrynka. Pięknie wykończona, mi pasuje, to co chciałam zrobiłam. Dekor zrobiłam techniką decoupage, nie za dużo, nie za wiele, ale lubię zawsze coś udekorować, dodać od siebie, więc tak to wygląda. Szafka jest biała i trochę przetarta, nie jest nowa, ale szyby są w porządku. Ten zameczek też pobrudziłam złotem. No i zawiasy, tak jak mówiłam, też pobrudzone złotem. Z boku jeszcze na szafce taka jedna kompozycja z kwiatów. No i cóż, jestem zadowolona, szafka zrobiona, witrynka jest gotowa. Zaraz ją ukompletuję i będę się cieszyć swoją pracą.
A ja na tym Was pożegnam. Dziękuję, że oglądacie moje wideo. Być może u Was pojawią się stare meble. Nie wyrzucajcie. Ręcznie można zrobić dużo różnych pięknych rzeczy. Także życzę Wam powodzenia, pomysłów kreatywnych i dużo szczęścia. Do zobaczenia w następnym wideo.